Plany robiono w biurze budowlanym. Ze słów kolegów z tego biura, każde krematorium ma 8 stanów. Trupy. Spalanie elektryczne 3-minutowe. Plany wysłano do Berlina. Budowano na gwałt 2 nowe krematoria na elektryczne spalanie w Birkenau. Plany robiono w biurze budowlanym. Ze słów kolegów z tego biura, każde krematorium ma 8 stanowisk, na które można wkładać po 2 trupy. Spalanie elektryczne 3-minutowe. Plany Po wybudowaniu w Birkenau 2 pierwszych krematoriów na elektryczne spalanie rozpoczęto budowę 2 następnych, podobnych. Tymczasem pierwsze już pracowały z całą mocą, a transporty wciąż szły i szły. Część więźniów Termin ten się przyjął i odtąd wszystko, co pochodziło po zagazowanych ludziach, nazywano Kanadą. Była więc Kanada jadalna, z której płynęły do obozu niewidziane tu dotychczas różne smakołyki, figi, daktyle, cytryny, pomarańcze, czekolady, holenderskie serki, masło, cukier, ciastka itp. Zasadniczo nie wolno było mieć cokolwiek z Kanady, ani tym bardziej wnosić do obozu. Na bramie były stałe rewizje. Winny posiadania czegoś z Kanady szedł do bunkra i najczęściej nie wracał już wcale. Jednak stopień ryzyka życia w Oświęcimiu różnił się od ryzyka na ziemi i był stale tak wysoki, że nic nie znaczyło ryzykować życiem dla byle jakiej sprawiającej radość drobnostki. Urobiona tutaj jakaś nowa psychika wymagała trochę radości opłacanej właśnie ogromem ryzyka. Więc ciągnięto stale ze sobą wszystko, co do jedzenia 1942 roku. Mecze piłki nożnej rozgrywano w 1941 roku na placu Apelowym. Teraz w roku 1942 z powodu całkowitego zabudowania placu były już niemożliwe. Jedynym sportem, w którym się spotykali reprezentanci niemieckich kapów z więźniami Polakami, były mecze bokserskie. Tak w piłce nożnej, jak również i w boksie, pomimo różnicy w pożywieniu i pracy, Polacy prali zawsze kapów Niemców. W boksie była to jedyna okazja bić kapa w mordę, co też więzień Polak czynił z całą satysfakcją ku ogólnym okrzykom radości widzów. Było u nas kilku bokserów wcale dobrych. Znałem bliżej z pracy w organizacji tylko 21, który zawsze zwycięsko wychodził ze spotkania i sprał po gębie niejednego drania. Złapanych na nieudanej ucieczce więźniów wieszano publicznie i ostentacyjnie. Była to również zmiana na lepsze. Nie zabijano drągiem, nie przebijano deską, tylko po odsiedzeniu pewnego czasu w bunkrze wieszano na szubienicy, wtaczanej na kółkach w pobliże kuchni w czasie wieczornego apelu, gdy wszyscy więźniowie stali na placu. Przy tym wieszali ci, co sami już zachorował, a od ugryzienia do pierwszej gorączki mijało zwykle kilkanaście dni, to w takim wypadku nie wolno było szczepionki stosować, bo mogło to skończyć się śmiercią. Nie byłem jednak zarażony, więc na zastrzyk szczepionki się zdecydowałem. Z naszej paczki stojącej na apelu na czele, z 30 chłopa wkrótce zostało 7, może 8. Reszta umarła na tyfus. Z pracowników naszych zginęli dzielny Wernych. Udało się zlikwidować. Doktor 2 zrobił mu szybko operację ręki i niebezpieczeństwo usunął. W tydzień później dostał tyfusu. Poszedł na blok 28, gdzie leżąc parę dni, gościnnie zapraszał kolegów, by jedli jemu przynoszone smakołyki z Kanady. Mówił wtedy głośno: Bóg dał, dobrzy ludzie przynieśli, więc jedzcie. Miał wielką gorączkę, a mimo to gadał z humorem, opowiadał o tym, że musi żyć, że choćby z głową pod pachą wyjdzie z Oświęcimia. Bo wzięli się też za Schonungsblok i wszystkich w lagrze muzułmanów, których co prawda było mniej niż zawsze z powodu dopływu Kanady. Ci jednak, co byli muzułmanami, pojechali do gazu na odwszawienie. Z gazu przez krematorium szli dymem z komina. Ten nowy termin, odwszenie życia, znowu się przyjął w obozie. Po transportach ludzi, którzy z wolności przyjechali, by oddać swe życie w gazie, pakowano również do gazu pozostałe stosy ubrań i bielizny, rozwieszając je w osobnych komorach dla dezynfekcji.
czyli dla właściwego odwszenia. Stąd odwszeniem nazywano czynności wprowadzania przedmiotu w sferę działania gazu, choćby był więźniem. W kilka dni później, 30 sierpnia, dostałem gorączki i łamania stawów. Bolały mnie również siebie na stanowisku tak dla mnie odpowiednim, że nie było tu potrzeby ani wiązać, ani coś zmieniać. Wiedziałem, że na niego można liczyć. Od czasu do czasu zjawiał się doktor 2, przynosząc mi cytryny i pomidory, zdobyte jak zawsze na lewo. Stosunkowo szybko stawałem na nogi. W czasie kwarantanny, schodząc na dziedziniec, rozmawiałem z przyjaciółmi przez kraj. Gdy znacznie później chciałem uciec z obozu i pieniądze na drogę mogłyby się przydać, to zwróciłem się do jednego z więźniów, mówiąc, że możemy wyjść razem i pytając, czy ma pieniądze na wszelki wypadek. Powiedział, że obliczy, co uzbierał i odpowie mi jutro. Nazajutrz powiedział, że ma złota przeszło kilogram. Lecz tak się stało, że wyjście z nim mi się nie ułożyło. Wyszedłem z takimi, co właśnie złamanego szelonga przy duszy nie mieli. Jest to jednak historia znacznie późniejsza. Na razie wyjść jeszcze nie zamierzałem, czekając na moment najciekawszy w obozie, ku któremu cała praca była skierowana. Opanować obóz mogli. 8 nie wrócił. Był badany na bloku 11, w bunkrach i w wydziale politycznym. Chociaż ostatnio 4 miał pewną przykrą manię, lecz trzeba mu oddać sprawiedliwość, że dzielnie znosił tortury badania w bunkrach i nie powiedział ani słowa, choć wiedział bardzo wiele. Już więcej na blok 28 nie wrócił. Był badany na bloku 11, w bunkrach. Wrócił i zrobił gruntowną rewizję pokoju 4, ale już nic nie znalazł. Na 4 jednak już czekał i zaraz po przyjściu jego z pracy wieczorem aresztował go, zaprowadził do bunkra i 4 już więcej na blok 28 nie wrócił. Do bunkra i 4 już więcej na blok 28 nie wrócił. Był badany na bloku 11, w bunkrach i w wydziale politycznym. Chociaż ostatnio 4 miał pewną przykrą manię, lecz trzeba mu oddać sprawiedliwość, że dzielnie znosił tortury badania w bunkrach i nie powiedział ani słowa, choć wiedział bardzo wiele. Na nim pomimo nie tylko zakazu, bo cóż znaczył zakaz dla więźnia, co kary śmierci, handel złotem i brylantami rozwinął się w obozie ogromnie. Powstała cała jakby organizacja, bo 2 więźniów, którzy mieli ze sobą jakiś interes, zamianę towaru, na przykład kiełbasy z rzeźni na złoto, byli już związani z sobą, gdyż jeden złapany ze złotem, bity w bunkrze, mógł sypnąć tego, od kogo dostał i za co. Zaczęły się coraz częstsze aresztowania w obozie za złoto. SS-mani gorliwie tropili tę nową organizację, gdyż dawała im dochód. W każdym razie organizacja złota była dla nas doskonałym piorunochronem. Dochodzenie postępujące po śladach do nas przeważnie zbaczało i wchodziło ostatecznie na drogę do organizacji złota i potem tak już się gmatwało, a SS-mani tak byli zadowoleni z nowego źródła dochodu, że nie chcieli w innym kierunku czynić wysiłku. Poszedł potem na takież do Birkenau. Tymczasem obóz szalał z radości w czasie świąt, zajadając żywność z paczek od rodzin i opowiadał sobie ostatni kawał o Brunie. Urządzono mecze bokserskie na blokach, wieczory artystyczne. Improwizowane zespoły, orkiestry chodziły od bloku do bloku. Nastroje były tak wesołe, wynikające z całości sytuacji, że starzy więźniowie kiwali głowami i mówili: no, był lager Auschwitz, ale go nie ma już. Pozostała zaledwie ostatnia sylaba, sam tylko widz. Tak, kurs w obozie z miesiąca na miesiąc słabł. Nie przeszkadzało to jednak wcale, że w tym czasie nieraz lagrowca. W pół godziny później niektórzy już stali, kupując margarynę lub tytoń, nie widząc, że stoją tuż obok wielkiej kupy nagich trupów, rzuconych tu jedne na drugie. Zamiast dostawy działały sprawnie.
Jak obliczył podchorąży 90, z rzeźni na te same tylko święta Bożego Narodzenia 1942 roku przeniesiono przez bramę pomimo ciągłych rewizji 700 kg wyrobów masarskich. Już późną wiosną zaczęto robić jakieś niezwykłe przygotowania na bloku 10. Wierzyłem, że w tym dniu zwolnienie nie wyjdzie mi na złe. Nazajutrz pracowałem już w komandzie koszykarzy przyjęty tam przez swoich przyjaciół. W ogóle zwyczajem obozu było, że stary numer przyjmowany był do wszystkich komand. Był już seniorem w świecie więźniów. Tam pracowałem tylko jeden dzień, nie na korzyść obozu, bo nauczyłem się robić ze słomy trepy. Następnego dnia miałem już doskonałą pracę w nowo powstałym komandzie paczkarnia. Na skutek zezwolenia przysyłania paczek żywnościowych więźniom, do obozu zaczęto przywozić coraz więcej paczek autami. Władze zaczęły mieć z tym kłopot. Otrzymywać można było jedną paczkę do 5 kg tygodniowo. Sądząc, że nie uda się zmniejszyć ilości paczek, zabroniono przysyłać paczki większe, a zezwolono przysyłać bez ograniczenia ilości w tygodniu paczki małe, do 250 gram. Nie. Skutek zarządzenia był dla władz odwrotny. Nawał pracy z wciąganiem do rejestru ogromnej ilości przesyłek i wydawanie ich więźniom wymagał całego aparatu, całego komanda, do którego właśnie się dostałem. Oddano nam na 3. bloku 3 małe sale do dyspozycji. Jedna sala cała była zawalona paczkami. Sprawność pracy wszelkich komand w obozie wymagała także i tu wysiłku dla zlikwidowania zaległości, co było również z korzyścią dla więźniów, jeśli paczki szybko im były dostarczane. Pracowały tu 2 zmiany komanda po 20 więźniów w każdej. Paczkarnia była czynna przez 24 godziny na dobę. Ja wszedłem tendencyjnie do zmiany nocnej. W związku z segregowaniem paczek przez całą dobę musiała równolegle z nami pracować dzień i noc Główna Izba Pisarska, gdyż na każdą paczkę pisała kartkę, posyłając kilkasetek kartek co pół godziny do Izby Pisarskiej, na których tam zaznaczano, na jakim bloku obecnie znajduje się dany numer, więzień, ewentualnie stawiano krzyż na znak, że nie żyje. Po powrocie kartek segregowano paczki, rzucając je na osobno dla każdego bloku zrobione półki, odrzucając paczki odpowiadające kartkom oznaczonym krzyżem na inną stronę sali w wielką piramidę. A paczek należnych zmarłym kolegom było bardzo wiele. Prócz posyłanych więźniom z transportów żydowskich, francuskich, czeskich, które przeważnie już całe były wykończone, wiele również rodzin polskich słało paczki, nie wiedząc, że więzień już zginął, gdyż tekstem najedzenia się chleba. Jasiek ważył wtedy wprawdzie 96 kilo, lecz kapo lubił go jako starego i wesołego pracownika. Był Rotabladung komando na kilka dni do piekarni, niby pod pretekstem najedzenia się chleba. Jasiek ważył wtedy wprawdzie 96 kilo, lecz kapo lubił go jako starego i wesołego pracownika. Był koniec marca. Po 5 dniach pobytu w piekarni Jasiek wrócił zrezygnowany. Praca w piekarni jest bardzo ciężka. Przez 5 dni wypocił 6 kg własnej wagi i ważył tylko 90 kg. Ale co gorsza, spostrzegł, że drzwi się nie da otworzyć. Potężny zamek umieszczony w jednej połowie drzwi, wchodzący przy zamknięciu kluczem sztabą w drugą połowę, może by nam nie przeszkodził, gdyby rygle zasuwy u obu części drzwi razem 4 odsunąć. Lecz był jeszcze zaczep umieszczony z zewnątrz, Rotabladung komando, na kilka dni do piekarni, niby pod pretekstem najedzenia się chleba. Jasiek ważył wtedy wprawdzie 96 kilo, lecz kapo lubił go jako starego i wesołego pracownika. Był koniec marca. Po 5 dniach pobytu w piekarni Jasiek wrócił zrezygnowany. Praca w piekarni jest bardzo ciężka. Przez 5 dni wypocił 6 kg własnej wagi i ważył tylko 90 kg. Jaka to praca i więcej nie będziemy chcieli. Znajdziemy sobie inne miejsce. Trudno wyszczególniać tu wszystkie argumenty i sposoby, jakimi operowaliśmy. Jednocześnie jednak musieliśmy udawać, że nie zależy nam aż tak bardzo i w tym czasie podsuwać im cukier, pierniki, jabłka. Z 2 kawałków za pomocą śruby Jasiek wyjął klucz, kawał sztaby z otworem na mutrę, którym odkręcał śrubę w piekarni. Nazwaliśmy go Ewunia,
Jasio dla odmiany nazwał się Adamem i patrząc na jakąś zieloną gałąź za nazwisko obrał Gałązka. Pięknie pasowało do jego 90 kilogramów wagi. Po wyprawie wszystko to zmieściło się jakby w jednym mgnieniu oka. Skok w ciemną przestrzeń i bieg w kolejności. Jasiek, ja, Edek. Jednocześnie sypnęły się za nami strzały. Jak biegliśmy szybko, trudno opisać. Kule nas nie tknęły. Rwaliśmy powietrze w strzępy szybkimi ruchami rąk i nóg. Gdy byliśmy mniej więcej 100 metrów od piekarni, zacząłem krzyczeć: Jasiek, Jasiek! Lecz Jasiek gnał naprzód jak koń wyścigowy. Gdybym mógł go dopędzić, chwycić za ramię. Odległość między nami trzema wciąż była jednakowa. Pędziliśmy wszyscy równomiernie. Strzałów za nami było 9. Potem ucichło. SS-man przypuszczalnie rzucił się do telefonu. Ten, co spał, na pewno przez pierwszą minutę był całkowicie zdezorientowany. Chciałem zatrzymać Jaśka, miałem bowiem w planie kierunek ucieczki pod kątem prostym w prawo od tego, w którym mknęliśmy. Udało mi się to mniej więcej po 200-300 metrach. Jasiek zwolnił. Ja dopadłem go, Edek dobiegł również. No, co? Zapytał Jasio zdyszany. Teraz już chyba nic, odrzekłem. Mówiłeś, że masz dalszy plan marszu. Zgadzało się, plan miałem. Miałem przebrnąć Sołę i iść drugą stroną rzeki w kierunku odwrotnym, wprost. Tylko nie ludzie. Miałem pudełko miodu przysłane z domu i łyżeczkę. Kolejno częstowałem przyjaciół i siebie, każdemu jedną łyżeczkę. Leżąc, omawialiśmy wypadki tej nocy. Jasio miał łysinę, więc nakrycia głowy nie potrzebował.